3 godzinach drogi od miejscowości Tangir znalazłem się w Szewszewan, miejscowość, która jest odmieniana na różne sposoby. A droga 3 godziny autokarem lokalnym, prawdopodobnie samochodem zajęłoby połowę mniej czasu, jednak najlepiej poznaje się jakiś kraj właśnie poprzez podróż lokalnymi środkami transportu. Ta niepozorna brama, która znajduje się za moimi plecami, prowadzi do labiryntu błękitnych uliczek. Dlatego też właśnie przyjeżdżają tutaj tak liczni turyści, aby tą ciekawą Medynę odwiedzać. Ja natomiast dzisiaj się tylko przechadzam leciutko. Znalazłem już hotel. Muszę się troszeczkę wyspać po wczorajszym noclegu w pociągu. Trochę tych godzin muszę nazbierać. Hotel oczywiście wpisuje się w temat miasta, ponieważ nazywa się Błękitna Perła. Wystrój hotelu oczywiście też nawiązuje do charakteru miasta. Wąski korytarz otoczony jest niebieskimi ścianami, zresztą podobne barwy przybrały tu pokojowe okiennice, obrusy czy nawet pościel. Niewątpliwie dużą zaletą jest tu taras, z którego to rozpościera się panorama, gdzie na pierwszym planie widnieją biało-niebieskie domki, za którymi to wyłania się pasmo gór Rif. Zbudowane na zboczach gór miasteczko Szewszewan pnie się zygzakawatymi uliczkami ku górze, przez co cały czas się wspina lub schodzi. Nie odstrasza to jednak turystów, których to do miasta przyciągają mijające się wszystkimi odcieniami niebieskiego koloru budynki z wieloma sklepikami oferującymi najróżniejsze pamiątki, od lokalnej ceramiki przez skórzane wyroby po kolorowe, pachnące tutejsze kosmetyki. Na murach zaś wieszane są dywany czy żywokolorowe ubrania, znakomicie kontrastujące z błękitem ścian i chodników. Zresztą nie tylko odzienie urokliwie wkomponowuje się w tutejsze otoczenie. Nie brakuje także stoisk z suszonymi ziołami czy egzotycznymi korzeniami, z których większość do tej pory nie była mi znana, jak i tymi świeżymi, zielonymi ziołami, dopiero co zerwanymi, oferowanymi przez lokalne babinki. Tutejszy klimat wzbogaca słyszane już z daleka ćwierkotanie ptaków, które ulokowane są na zewnątrz w klatkach pośród lekko kiczowatych atrak pomarańczy. Niemal każda boczna uliczka nie dość, że jest starannie pomalowana, to także gęsto zastawiona najróżniejszej wielkości doniczkami, stworzonymi z gliny, puszek czy nawet beczek, przemalowanych na pstrokate kolory, z których wyrastają, wydawać by się mogło, niewspółmiernie olbrzymie rośliny w porównaniu do pojemnika, w jakich się znajdują. Nie dziwi zatem mnogość turystów poszukujących najlepszych scenerii dla swoich fotek. Niektórzy z mieszkańców zaś wykorzystują ten fakt, tworząc ze swych podwórek profesjonalne plany zdjęciowe ze specjalnym oświetleniem, jak i typowymi dla Maroka rekwizytami, a udostępniają je turystom za niewielką opłatą, często sami wcielając się w rolę fotografów. Często uliczki prowadzą do małych placów, gdzie pośród arkad znajdują się kameralne kawiarnie, których stoliki wystawiane są na środku placu, skąd obserwować można pokryte błękitną mozaiką fontanny czy prace lokalnych artystów ulokowane w pełnych wdzięku galeriach, które to spotyka się tu niemal na każdym kroku. Na obrzeżach placu zaś, gdzie mury rzucają cień, dając wytchnienie od palącego słońca, spotyka miejscowych oddających się grze w szachy. Gdy zapada wieczór, miejscowi jak i turyści udają się na położone na drugim brzegu rzeki wzgórze, z którego to obserwują zapadające się w mroku miasto,
którego to kontury z każdą chwilą stają się coraz mniej wyraźne. W powietrzu zaś unosi się donośny dźwięk cykad, co w połączeniu z nawoływaniem do modlitwy muzainów tworzy niemal hipnotyzujący nastrój. Następnego dnia postanawiam jeszcze raz odwiedzić miasto, tym razem wczesnym rankiem. Zerkając kontrolnie przez hotelowe okno, upewniam się o braku turystów, ruszam na poranną przechadzkę. Spacerując zwartą budową poprzecinaną wąskimi uliczkami, dostrzegam wkład pracy i pieczołowitość, z jaką mieszkańcy ozdabiają swe miasto. Każdy stopień schodów czy nawet kamień nie pozostaje tu artystycznie niewykorzystany. W porannym świetle kolory wydają się być jeszcze bardziej intensywne, a mnogość jaskrawych gadżetów w postaci kapeluszy, firanek czy klimatycznych kloszy sprawia, że miejsce to jest wręcz rajem dla miłośników Instagramu. Aż trudno pomyśleć, że przez 300 lat było to miasto schronienie, forteca, w której uciskani przez chrześcijan, Żydzi i muzułmanie znaleźli bezpieczną przystań. Niewiele Europejczyków odważyło się tu przybyć, a jeśli już komuś udało się wedrzeć, głównie w przebraniu, przez bramy miasta, najczęściej przepłacali to życiem. Kiedy w 1920 roku Hiszpanie wreszcie złamali oporną ludność, zdziwieni byli dialektem ich macierzystego języka, który przez długą izolację tak ewaluował, iż stał się dla nich niemalże niezrozumiały. Powiadają, że Maroko jest białe, czerwone i niebieskie. Białe to historyczne, bielone domy w stylu arabskim takich miast jak Rabat, Fez czy Tanger. Czerwone to cesarski Marrakesz, gdzie czerwone mury poprzecinane są zielonymi palmami. Jest także Maroko niebieskie i to nie tylko szaty nomadów, ale miasto Chefchaouen, gdzie historyczne centrum widziane z daleka niemalże zlewa się z błękitem nieba. Zaś Medyna to niebieskie uliczki, podobnie jak domki, okna, drzwi czy chodniki. Jest kilka genez malowania tych domów właśnie w tym kolorze. Pierwsza z nich mówi o tym, że tradycję tą przywieźli Żydzi, dla których kolor niebieski prezentuje niebo i raj. A niektórzy podchodzą bardziej praktycznie i uważają, że malowanie domu w tym kolorze odstrasza komary, a w gorące marokańskie dni błękitny kolor powoduje, że domy są po prostu chłodniejsze. Dziś Chefchaouen podtrzymuje tą tradycję, a lokalne władze nawet finansują zakup farby na malowanie domów. Zauważyłem także, że mieszkańcy malują swoje podwórka, tworzą z nich plenery, gdzie turyści mogą przeprowadzać za niewielką opłatą sesje zdjęciowe. Miasto pomału budzi się do życia, kiedy to kupcy otwierają swoje kramy, wystawiają swój asortyment. Przewoźnicy dostarczają po domach butle z gazem, koty zaś zażywają porannej toalety. Ja natomiast, szykując się dalej w drogę, tym razem do Fezu, odwiedzam sklepik w poszukiwaniu nakrycia głowy, które to udaje mi się wytargować z 30 na 15 zł. No właśnie zakupiłem turban. Turban? Tak. Tak. You think it's a good price? Yes, of course. For you or for me? Together. Aha. Together. I teraz pan mi tutaj zakłada, żebym wiedział, jak to na pustynię założyć. Także będę mógł się już tak wybrać na pustynię. Droga do Fezu to jest około 4,5 godzin. Po drodze zatrzymujemy się w przydrożnym barze na posiłek. Posiłek wygląda tak, że kupuje się kawą mielonego mięsa. Pan waży to na wadze, następnie przyjdzie na pieniądze. Zauważyłem, że też jest inny kurs dla Marokańczyków, inny dla turystów, ale to już jakby inna sprawa. Następnie mięso umieszczane jest
w specjalnych paskach, gdzie się grilluje, a po pewnym czasie jest ściągane i podawane z chlebem. Bardzo, naprawdę bardzo pyszne, a mięso baranie z dużą ilością warzyw. I dodam jeszcze, że za grillowanie też mi skasowano 5 dirhamów, czy około 2 zł, no ale już trudno, już podaruję im. Przy tej okazji wspomnę trochę o transporcie po Maroku. Transport drogowy obsługiwany jest przez klimatyzowane turystyczne autobusy, kursujące głównie między największymi miastami, dość rzadko, czasami raz lub 2 razy na dzień, oraz te lokalne, z których głównie korzysta miejscowa ludność. Są one także moim pierwszym wyborem przemieszczania się po Maroku. Cena jest dwukrotnie tańsza od tych turystycznych, częściej kursują, ale przede wszystkim właśnie w nich mam okazję poznać tubylców i ich zwyczaje. Autobusy te wyglądają raczej na dość zużyte, a często otwarte przednie drzwi podczas podróży nie są wynikiem awarii, tylko jedynej możliwości wentylacji. Bilety zakupuje się na miejskich dworcach, jak i bezpośrednio u kierowcy. W Maroku nie jest problemem znalezienia autobusu, jako że ten sam nas znajdzie, kiedy to przejeżdżając wśród większych skupisk ludzi, asystent kierowcy przez otwarte drzwi często wykrzykuje nazwę docelowej lokalizacji, a widząc choćby ich najmniejszą reakcję, zatrzymuje się, zabierając pasażera. Rola asystenta czy też pomocnika kierowcy nie ogranicza się tylko do nawoływania pasażerów. Zadaniami jego także jest ulokowanie bagażu, sprzedaż, jak i sprawdzenie biletów, któremu często towarzyszą żywiołowe kłótnie, których przedmiotem mniemam są ulgi za bilety, jako że stroną w dysputach są rodziny podróżujące z dziećmi. Zauważyłem, że Marokańczycy mają mało odporne żołądki na dłuższe, kręte trasy, co skutkuje, delikatnie mówiąc, wyrzucaniem przez ich usta zawartości żołądka. O ile płyny wydalane są przepisowo do foliowych woreczków, to już dalsze procedury zostawiają wiele do życzenia, jako że wysiadający zostawiają je niezabezpieczone na siedzeniach, przez co wylewają się, brudząc pokrowiec, oddając jednocześnie swą kwaśną woń. I tu przychodzi kolejna rola asystenta, który lekko podirytowany, mamrocząc coś do siebie pod nosem, zabiera woreczek, by zaraz wyrzucić go przez przednie drzwi autobusu. Siedzisko zaś zaciera 2 szybkimi ruchami szmaty, które jak nowe oczekuje na kolejnych pasażerów. Na dłuższych przystankach pojawiają się lokalni sprzedawcy oferujący przekąski, jak i drobne zabawki. Poza tym w czasie postoju pod autobus przybywają handlarze z przenośnymi stolikami, oferującymi grillowane mięso czy sezonowe owoce. Dla kogo oferta ta jest niewystarczająca, pozostają liczne bary, otoczone unoszącym się dymem wypiekanego na ruszcie mięsa. Zadziwiające jest nie tylko pojemność bagażnika marokańskiego autobusu, ale różnorodność przedmiotów, jakie przewozi. Po pewnym czasie nie robi już na mnie większego wrażenia transport tuszy barana, rowerów, skuterów czy całego asortymentu sprzętu AGD z pralkami na czele.